Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 8 marca 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 87. odcinek NT Live, Nordis Triggered Live. Drodzy Państwo, drodzy Panowie i kochane Panie, pozwolicie, że do Was zwrócę się w pierwszej kolejności. W imieniu całego naszego zespołu redagującego Nordis Triggered Live, w imieniu wszystkich partnerów, współorganizatorów dzisiejszego i wszystkich wydarzeń, które w ostatnim czasie organizowaliśmy, chciałbym wszystkim Paniom złożyć najlepsze życzenia z okazji Waszego dzisiaj pięknego i wspaniałego święta. Nic bez Was, drogie Panie, więc kłaniamy się nisko przed Waszą pracą, Waszym zaangażowaniem, Waszym ciężkim poświęceniem we wszystkich Waszych obszarach działalności medycznej. Nieważne, drogie Panie, jaki zawód wykonujecie, w jakich obszarach się poruszacie, chciałbym, żebyście, drogie Panie, przyjęły w imieniu wszystkich Panów najlepsze życzenia z okazji Waszego dzisiaj bardzo pięknego święta. Drodzy Państwo, również w tym momencie pozwolicie, że podziękuję wszystkim naszym właśnie partnerom i współorganizatorom, którzy dołączyli do dzisiejszego naszego spotkania, tak byśmy mogli porozmawiać z dwoma zaproszonymi gośćmi na bardzo interesujący temat. Dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z Naczelną Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie. Jest to Izba Lekarska imienia profesora Jana Nielubowicza. Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa jest również z nami. Prehospital Blok, Ratownik na Wyspach, Paramedic Polan, Ratownictwo Ratunkowa w Roztoce, Lukas Felczer, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Marek Maślanka jest również z nami i oczywiście ratownictwo medyczne łączy nas wspólna pasja. A szczególne podziękowania, szczególne ukłony i również życzenia kieruję zarówno do pani Renaty Jeziłkowskiej i do pani Olgi Rosińskiej. Drogie Panie, wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta. Obie Panie pełnią funkcję rzeczniczek prasowych. Pani Renata Jeziłkowska, rzeczniczka prasowa Naczelnej Izby Lekarskiej i pani Olga Rosińska, rzeczniczka prasowa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Drodzy Państwo, a dzisiaj porozmawiamy o systemie No-Fault, o systemie, który jest stosunkowo młodym rozwiązaniem w Polsce, ale jak się okazuje, rozwiązanie to ma swoje korzenie już daleko sięgające w czasie, patrząc na kraje europejskie i pozostałą część naszego globu. Dzisiaj na ten temat będziemy rozmawiać z dwoma panami. Pierwszym z nich będzie pan dr Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Okręgowej Izby Lekarskiej, przepraszam bardzo, w Warszawie, który jest lekarzem specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej. W większości swojego życia zawodowego pan doktor był związany z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie wykonywał swoje zadania. W samorządzie zawodowym działa od 2018 roku, najpierw jako zastępca sekretarza Okręgowej Izby Lekarskiej, potem wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Jest też członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej, a w strukturach NIL przewodniczy zespołowi, który opracował projekt ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych, o której dzisiaj będziemy mówić. Drugi nasz gość to pan Gilbert Kolbe, magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Prowadzi profile społecznościowe na temat systemu ochrony zdrowia. Jest również współzałożycielem Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa, który działa w Polsce. Drodzy Panowie, drodzy Państwo, zatem zapraszam do studia NT Live pana doktora Piotra Pawliszaka. Dobry wieczór, panie doktorze. Czy słyszymy się dobrze? Kłaniam się, dobry wieczór. Dziękuję uprzejmie i zapraszam też pana Gilberta Kolbe, który już widzę też jest z nami. Dobry wieczór, witam panie Gilbercie. Dobry wieczór. Normalnie aż się tak, chyba nie wiem, może z tremy takiej wielkiej, przy takich skomplikowanych instytucjach, które panowie dzisiaj reprezentujecie, takich bardzo ważnych dla nas, zadrżało mi, nie wiem, język, podniebienie, wszystkie struny głosowe i musiałem tutaj naprawdę mocno wzniąć się na wyżyny mojego amatorskiego dziennikarstwa, żeby jakoś z tego wybrnąć, więc jeśli popełniłem jakieś wielkie faux pas, panie doktorze, to biję się w pierś, proszę o wybaczenie.
Nic takiego nie miało miejsca. Cieszę się bardzo. Drodzy Państwo, oczywiście witam wszystkich naszych widzów i słuchaczy, którzy już bardzo licznie się z nami tutaj nawet już przywitali. Proszę oczywiście, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, napisać, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Dopiszcie również hashtag #NTLive, tak byśmy byli jak najbardziej czytelni albo odnajdywalni w przestrzeni Facebooka. I za chwilkę te pozdrowienia, te życzenia, które już tutaj pierwsi panowie kierują również do naszego najpiękniejszego zespołu widzek i słuchaczek, będą kierowane. Ale takie na początku, jak zwykle pytanie, drodzy panowie, gdzie dzisiaj nas żeście ugościli, gdzie dzisiaj nas przywitaliście, to może pan, panie Piotrze, powie nas, gdzie w tym momencie się znajdujemy. W biurze prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Puławska 18. Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło, że przyjął pan zaproszenie do naszego dzisiejszego odcinka i bardzo się cieszę. Czuję się wyróżniony, że również w takim pięknym gabinecie mamy możliwość się z panem dzisiaj spotkać. No a gdzie nas dzisiaj przywitał Gilbert Kolbe, który zasiada po drugiej stronie ekranu. Ja skromnie z mieszkania, nie podam adresu, tak jak pan prezes, ale z Warszawy, także jak najbardziej zapraszam w moje skromne progi. Natomiast chciałem się dołączyć do życzeń, które już padły tutaj z ust pana prowadzącego, bo były faktycznie bardzo ładne i ja chciałem tylko dorzucić od siebie, że naprawdę wszystkiego najlepszego, bo pielęgniarstwo kobietami, jak wiemy, stoi, więc bez kobiet pielęgniarstwa by praktycznie nie było. Natomiast jako mężczyźni staramy się gdzieś tam wspierać je we wszelkich działaniach, także wszystkiego najlepszego dla wszystkich pań. Pięknie, bardzo się cieszę. To ja tylko szybciutko odbiję piłkę do pana doktora. Rozumiem, że jest pan, stoi pan na straży tego waszego zespołu lekarskiego, zarówno wszystkich lekarzy i lekarek, bo jakby izba lekarska obejmuje zarówno płeć piękną i trochę mniej piękną. Tak, i na szczęście ta piękna jest w większości. I z tego się cieszymy. Oczywiście dołączam się do życzeń. My dzisiaj też w Izbie obchodziliśmy to święto, także bardzo pozytywny dzień. Drodzy Państwo, bardzo Was pozdrawiamy. Właśnie zameldował się prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego, pan Marek Maślanka, nasz przyjaciel, wspieracz nas pod wieloma względami, a ja, pozwolicie, drodzy panowie, jeszcze odniosę się do pani Joli Wołosińskiej, która również bardzo trzymała kciuki za dzisiejszy odcinek, bardzo ucieszyła się z tego faktu, że o systemie NoFall będziemy rozmawiać, tak więc w sposób szczególny bardzo serdecznie Jolę pozdrawiamy i dziękuję, że jest z nami. Drodzy panowie, zanim nasza dyskusja, będziemy prosić panów, żebyśmy rozłożyli na czynniki pierwsze kwestie związane z NoFall, to pozwolicie, że wspólnie obejrzymy odcinek, co ja z tym dzisiaj odcinkiem, ten krótki spot, który mówi właśnie o NoFall, pewna historia, która została przedstawiona przez aktorów, wyreżyserowana, a kilka dni temu została ona zaprezentowana na konferencji prasowej, która miała miejsce w Naczelnej Izbie Lekarskiej. W związku z tym teraz, drodzy Państwo, proszę o kilka chwil pozostania z nami i już przenosimy się do naszego ekranu, byśmy mogli zaprezentować Państwu ten odcinek. Co z pacjentem? Pacjent 64 lata, nieprzytomny. Ciśnienie 130/90. Saturacja na tlenie 97%. Fatalnie umiejscowiony. Pacjent z obciążeniami, statystyka mówi, że prawie bez szans. Musimy spróbować. Nie, za duże ryzyko, może umrzeć podczas operacji. A jeżeli nie spróbujemy, może nie dożyć do rana. Ale jego rodzina i prokurator inaczej to zinterpretują.
Ja tylko mówię, że jeżeli nie spróbujemy, to... Jeżeli nie spróbujemy, to on nie dożyje do rana. A ja mam 2 małych dzieci. I boję się, że jak się nie uda, to pójdziemy za to siedzieć. Ja wiem, jest ryzyko, cokolwiek nie zrobimy, jest ryzyko, ale musimy spróbować. Cokolwiek zrobimy, będzie źle. Powiem panowie, że kiedy pierwszy raz oglądałem ten odcinek, co ja z tym dzisiaj odcinkiem, kiedy pierwszy raz oglądałem ten spot, to miałem bardzo mieszane odczucia, ale na końcu pomyślałem sobie, że jest to zarówno bardzo przejmujące i bardzo prawdziwe. Chciałbym zacząć od pana doktora, jak należy, może odniosę się najpierw do naszego środowiska medycznego, patrzeć na ten spot i co najważniejszego należy z niego wyciągnąć i jakie główne przesłanie dla medyków kryje się pod tym spotem, który już jest częścią dużej kampanii społecznej. Ja myślę, że trudno mówić o przesłaniu jako takim dla medyków. To jest proza życia, którą znamy z codziennej praktyki. Myślę, że bardzo dobrze ten spot uchwycił emocje towarzyszące bardzo wielu decyzjom podejmowanym w codziennej pracy, dylematom i sytuacjom, które nie są zero-jedynkowe, nie są czarno-białe, tylko są gdzieś na spektrum skali szarości. Decyzje są trudne i każdy z nas jednak gdzieś tkwi w tym przeświadczeniu, że za to wszystko grozi odpowiedzialność karna również niestety. Jakby odpowiedzialności innego rodzaju było mało, bo lekarzy przecież dotyczy odpowiedzialność cywilna, mamy dedykowany pion odpowiedzialności zawodowej, ale ta odpowiedzialność karna, z tego co też prawnicy zaprzyjaźnieni mówią, jest najbardziej mrożąca i taka najbardziej realna, i dość mało niestety efektywna. Myślę, że o tym będzie jeszcze okazja trochę więcej dzisiaj porozmawiać. Czy głównie powinno to wybrzmiewać, ten spot, że podkreślamy tutaj szczególną pozycję lekarzy, lekarek, czy mówimy o całym zespole terapeutycznym, który tutaj znajduje źródło albo nawet motywację do tego, żeby o systemie no-fault mówić i wdrażać jego zapisy już w sposób praktyczny? Mówimy o każdym etapie opieki, od rejestracji poprzez wszystkie zawody medyczne, włącznie z lekarzami. Jest taki model, tak zwany model sera szwajcarskiego Risonsa, który zakłada, że proces diagnostyki i leczenia to są jakby ułożone plastry, jeden za drugi, które są dziurawe. Każdy w innym miejscu, więc dopiero jeżeli skumulują się błędy na tym samym poziomie, na kilku etapach, mamy zdarzenie niepożądane na koniec. Natomiast to jest oczywiście system naczyń połączonych i szacuje się, jak tak wynika z analiz Polskiej Akademii Nauk sprzed kilkunastu lat, że nawet do 90% zdarzeń niepożądanych może mieć podłoże systemowe. Znaczy nie jest to błąd, niedbalstwo pojedynczej osoby, tylko uwarunkowania systemowe, szeroko rozumiane. Gilbert, kiedy ty patrzysz na ten spot, kiedy widzisz 2 aktorów wcielających się w rolę lekarki, lekarza, ale gdzieś tam widzimy na początku ratowników medycznych, może pielęgniarkę ratunkową z taką, a nie inną specjalizacją. Ty jako osoba bardzo blisko związana z tym środowiskiem i z punktu widzenia zawodowego, ale też z punktu widzenia tego, że dążysz do tych zmian, starasz się też poprawiać ten system, mówisz o tym systemie. I jak mógłbyś ty odnieść się do tego spotu, który też już z pewnością oglądałeś od momentu, kiedy ujrzał on światło dzienne? Jak ty jako pielęgniarz patrzysz na ten spot? Znaczy, przede wszystkim skupiłbym się na tym, że spot jest skierowany do pacjentów, co jest bardzo dobrym ruchem, dlatego że musimy wytłumaczyć pacjentom, z jakimi trudnościami stykamy się w naszej pracy jako składowe systemu ochrony zdrowia. I myślę, że ten spot pozwala pacjentowi, który nie zna zawiłości prawa i trudno, żeby znał,
pozwala mu zrozumieć dramat, który się odbywa najczęściej gdzieś tam w naszych głowach. Trudno oczywiście, żeby spot Naczelnej Izby Lekarskiej mówił wprost o innych zawodach i trochę żałuję, panie doktorze, to absolutnie żaden przytyk, ale trochę żałuję, że nie zaangażowały się w to samorządy czy organizacje innych zawodów. Natomiast jak najbardziej problem dotyczy nas wszystkich. Wiadomo, lekarzy w największym stopniu i ciężko z tym dyskutować, trzeba o tym pamiętać. Natomiast ogromną wartością tego spotu jest to, że w bardzo prosty sposób i bardzo krótko wyjaśnia pacjentom, o co tak naprawdę walczymy i co chcemy uzyskać, także w jego interesie. No właśnie, no to ja się bardzo cieszę, że panowie w taki sposób podsumowali krótko te kwestie, ten spot i ten przekaz. No ale właśnie, panie doktorze, to czym tak naprawdę ten system jest? Czym ten no-fall jest? Bo tam brakuje jeszcze jednego słowa, tego rozwinięcia dokładnie o co chodzi, ale gdyby był pan tak uprzejmy tak wyłożyć nam ten temat w sposób akademicko-praktyczny, co każdy z nas z medyków powinien o tym systemie wiedzieć. System no-fault jako samo pojęcie wywodzi się tak naprawdę z prawa cywilnego. Chodzi o to, żeby proces odszkodowania czy zadośćuczynienia nie był uzależniony od konieczności wykazania winy. To jest trochę tak jak w modelach ubezpieczeniowych opartych albo na zasadzie winy, albo na zasadzie ryzyka. Takie mamy tak naprawdę dwa mechanizmy i ten model no-fault jest bardziej oparty na mechanizmie ryzyka i w większości krajów on jest finansowany centralnie. U nas mieliśmy taki zalążek systemu no-fault w postaci wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, natomiast one okazały się niestety nieefektywne. Tam było ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów leczniczych, które kiedy przestało być obowiązkowe, miało go chyba tylko 7 szpitali w Polsce z około 1000 w szczytowym momencie. W związku z tym to tak naprawdę zaburzyło zaufanie do tego, co zaczynało być realnym zalążkiem systemu no-fault. Natomiast rozwiązanie, które my proponujemy, nazywamy kompleksowym systemem opartym na zasadzie no-fault, gdzie mamy 3 filary, czyli system rejestrowania zdarzeń niepożądanych, raportowania, analiz, wypracowywania rekomendacji, fundusz kompensacyjny i modyfikacje, jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną, i to jest duża kość niezgody, jeżeli chodzi o nasz projekt i projekt rządowy. Miałem wczoraj okazję uczestniczyć w komisji sejmowej i niestety tutaj mamy duży rozdźwięk w tym punkcie. Tak naprawdę to, co staramy się zrobić, to jest stworzenie pewnej kultury, która pozwoli na raportowanie w komfortowych warunkach zdarzeń niepożądanych bez tego widma odpowiedzialności karnej, które, jak mówię, jednak ono jest realne, jest odczuwalne, jest dotkliwe i przerażające na swój sposób. Także nasz zapis w projekcie ustawy zakładał, że nie podlegałby odpowiedzialności karnej lekarz, który popełnił, można powiedzieć, błąd w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych, o ile nie doszło do rażącego niezachowania ostrożności lub lekarz nie pozostawał pod wpływem środków psychoaktywnych. Także nie chodzi o to realnie, żeby lekarze byli bezkarni, bo zostawiamy tą furtkę. Natomiast jak wynika nawet z danych, które mam pod ręką, pismo z prokuratury krajowej, liczba spraw, które wpłynęły do prokuratur zajmujących się błędami medycznymi w latach 2018-2022, ilość aktów oskarżenia, ilość umorzeń. Jeżeli to na szybko przeliczyć, to z około 14 000 spraw, które w tym czasie wpłynęły, tylko w 5% przypadków skierowano akt oskarżenia, w pozostałych 95% po żmudnym, trudnym procesie, postępowaniu karnym, prokuratorskim efekt był ten sam. Więc tak naprawdę my nie zmieniamy
efektu końcowego, natomiast zmieniamy drogę dojścia. Chcielibyśmy zmienić drogę dojścia do tego efektu końcowego poprzez zmianę przepisów, stworzenie kultury bezpieczeństwa, kultury raportowania w miejsce tej kultury strachu, która jednak nam na co dzień towarzyszy. Powiedział Pan przed chwilą o takich dwóch sytuacjach, tym takim wyjątku, kiedy lekarz, lekarka, medyk jest pod wpływem substancji psychoaktywnych i tutaj nie może korzystać z pewnych rozwiązań, bądź też nie doszło do rażącego błędu. Mam dwa pytania w związku z tym. Kto ocenia, czy ten błąd jest rażący i jakie są kryteria oceny takiego błędu? Bo może się to wydawać nieco płynna możliwość ocena sytuacji. Jeśli się mylę, proszę wyprowadzić mnie z błędu. Tak naprawdę w przepisach karnych istnieje określenie mówiące o niezachowaniu ostrożności w sposób niebudzący wątpliwości. Tak? Rażące niezachowanie należytej staranności jest pojęciem wywodzącym się bardziej z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, natomiast jako że mówimy o przepisach karnych, tak naprawdę mówimy o niezachowaniu ostrożności, do którego doszło w sposób niebudzący wątpliwości, czyli nie wymagający wiadomości specjalnych. I tych przypadków jest naprawdę mało, a myślę, że nawet prokurator czy prokurator przy udziale biegłego bez problemu będzie w stanie to ocenić na etapie postępowania przygotowawczego. Czyli rozumiem, że nie ogranicza się tylko i wyłącznie do osądu, ewentualnie wewnętrznego sądu lekarskiego, ale wychodzi to poza te instytucje, jest to oceniane z punktu widzenia prawa przez prokuratora ewentualnie. Tak mamy to rozumieć? Czy to się wszystko odbywa na poziomie sądu lekarskiego, sądu koleżeńskiego? Nie ma chyba realnie takiej możliwości tak naprawdę, bo z tego, co rozmawiamy z prawnikami, tak naprawdę sądy lekarskie nie spełniają tego kryterium, które mówi o konstytucyjnym dostępie do sądu. W związku z czym i tak też rozmawialiśmy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, między innymi, że nie ma zgody na to, aby nie mogły toczyć się postępowania cywilne, bo tego typu przepisy byłyby niezgodne z konstytucją, a i nie jesteśmy w stanie wyjąć grupy zawodowej spod prawa karnego tak naprawdę. W związku z czym to zupełnie inne ścieżki. Ścieżka karna, ścieżka cywilna i ścieżka w pionie odpowiedzialności zawodowej, który notabene jest dużo bardziej restrykcyjny niż prokuratury krajowe. W analogicznym okresie, jak podałem te 14 000 spraw w prokuraturach, do rzeczników odpowiedzialności zawodowych izb lekarskich wpłynęło około 12 000 spraw. Tylko odsetek spraw, w których rzecznik odpowiedzialności zawodowej skierował wniosek o ukaranie do sądu lekarskiego, to jest 14,5%, a nie 5%, jak jest w przypadku prokuratury krajowej i myślę, że wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, aspekt oceny merytorycznej jednak, bo rzecznikami odpowiedzialności zawodowej mogą być lekarze, którzy mają minimum 10 lat doświadczenia zawodowego. A po drugie, kryterium przewinienia zawodowego, czyli naruszenia kodeksu etyki lekarskiej, jest dużo szersze niż pojęcie przestępstwa na gruncie kodeksu karnego. W związku z czym uważamy, że należy położyć jednak większe zaufanie w piony odpowiedzialności zawodowej, które do tego celu były realnie dedykowane. Lekarze, zawody medyczne, które mają swoje samorządy zawodowe, są samorządami zaufania publicznego. I z orzecznictwa wynika, że efektem tego zaufania jest między innymi to, że można tworzyć sądy korporacyjne, które mają odciążyć aparat państwa na swój sposób. Jedyny problem jest taki, że nie można tą drogą bezpośrednio uzyskać zadośćuczynienia. Stąd powrót do sądów powszechnych. Ja celowo o to pytam, bo czasami w takim przekazie, w mediach pacjenci między sobą jakby określają, że pewne sprawy toczą się jakby za zamkniętymi drzwiami pewnych instytucji, między innymi takiej, którą Pan w tym momencie reprezentuje, jakby nie wychodzi to na zewnątrz, no i pacjenci zakładają z góry, że sprawa nie zostanie w sposób należyty rozpatrzona, sprawa nie zostanie obiektywnie rozpatrzona i szanse na powodzenie, czy szansa na rekompensatę, czy odszkodowanie
z tytułu wystąpienia nagłego, niepożądanego zdarzenia może być nikła. Ale pozwoli pan, że ten wątek dokończymy za chwilkę, kiedy będę pytał o no fault w sytuacji, kiedy będziemy go dedykować samym pacjentom. Pan już trochę na ten temat opowiedział, ale żebyśmy nie mieszali tego wszystko w jednym garnku, takim w przenośni oczywiście, to za moment. Ale teraz skorzystam z okazji, że jest z nami Gilbert i zapytam ciebie, Gilbert, o dwie rzeczy. Czy takie statystyki z punktu widzenia personelu pielęgniarskiego, które pan doktor przed chwilą przytoczył, są prowadzone w polskim samorządzie pielęgniarskim? I teraz druga sprawa, jak dla personelu pielęgniarskiego, pielęgniarek, pielęgniarzy ten no-fall na dzień dzisiejszy funkcjonuje? Czy jest to nadal tylko i wyłącznie teoria, do której chcemy pójść albo idziemy, czy już teraz na tym etapie są pewne rozwiązania, które Izba Pielęgniarska mogłaby już powiedzieć, że tak, faktem jest to, czy takie już są rzeczy ustalone? Znaczy tak, jak najbardziej w samorządzie pielęgniarskim i położniczym jak najbardziej także mamy sądy zawodowe, bo obowiązuje nas mniej więcej analogiczna ustawa jak samorząd lekarski, z pewnymi zmianami, ale jednak. I my także mamy rzeczników odpowiedzialności zawodowej, także mamy sądy, zarówno okręgowe, jak i naczelne. I tam także odbywają się sprawy zarówno dotyczące etyki zawodowej i jej złamania, jak i także błędów, które gdzieś tam były popełniane przez pielęgniarki położne, pielęgniarzy położnych. Natomiast nie jest ich aż tak niewyobrażalnie dużo. Szczerze mówiąc, nie mam dostępnych statystyk i z tego co wiem, nie ma ich w tym momencie upublicznionych. Natomiast pytałem w Naczelnej Izbie na temat tego, jakie sprawy generalnie trafiają do sądów zawodowych i dotyczy to głównie błędów wynikających na przykład z komunikacji, głównie błędów typowo praktycznych w wykonywaniu zawodu. I to są głównie te problemy. Natomiast u nas także sądy powszechne działają, zwłaszcza z powództwa cywilnego, to także się często zdarza. Natomiast przechodząc do samego no fault i do propozycji samorządu lekarskiego, no to ta propozycja jest jak najbardziej w porządku. Trzeba pamiętać, że w dobie tego, że pielęgniarki, pielęgniarze, położne, położni mają coraz więcej kompetencji i te kompetencje są sukcesywnie rozszerzane. Już w tym momencie mamy recepty, w coraz większej liczbie szpitali powstają zespoły do spraw dostępów dożylnych zakładanych przez właśnie pielęgniarki i pielęgniarzy. To są działania coraz bardziej, nazwijmy to, inwazyjne i bardzo samodzielne, za które odpowiada w 100% pielęgniarka czy pielęgniarz. W związku z tym ta odpowiedzialność coraz bardziej rośnie. Więc trzeba pamiętać o tym, że jeśli chcemy, żeby pielęgniarki i pielęgniarze rozszerzali swoje kompetencje i chcieli brać za nie odpowiedzialność, musimy zapewnić im także pewien spokój i pewne bezpieczeństwo, jeśli chodzi o to, co oni robią, bo tak jak w przypadku lekarzy, pewien strach przed prokuratorem i przed tym, co może się wydarzyć, jeśli coś pójdzie nie tak, nawet niekoniecznie z winy personelu, potrafi bardzo mocno tak naprawdę zamrozić jakiekolwiek działanie i wstrzymać chęć do jego przeprowadzenia, co oczywiście pogarsza rokowanie, bo wszelkie nasze pomysły służą temu, żeby pacjentowi pomóc jak najszybciej, jak najsprawniej, a wszelka negatywna i nadmierna odpowiedzialność, która może nie wynikać z naszego błędu, tylko na przykład z tego, że sprzęt jest wadliwy, z tego, że szpital zapewnił zły sprzęt albo dostawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, w tym momencie dalej spoczywa na nas i ciężko jest udowodnić, a co najmniej trwa to parę dobrych lat, myślę, że pan doktor się ze mną zgodzi, żeby udowodnić swoją niewinność w tym. I
niestety to jest ten problem, z którym się na co dzień stykamy także w naszym zawodzie i wydaje mi się, że jeśli chodzi o cały problem no-fault w przypadku pielęgniarek i położnych, dotyczy on bardziej przyszłości i tego, że mówimy o pielęgniarstwie zaawansowanej praktyki, które funkcjonuje w wielu krajach europejskich i tam pielęgniarka naprawdę wykonuje bardzo, bardzo samodzielne i specjalistyczne czynności, które już teraz w Polsce także się dzieją, a niestety nie zapewniamy pewnego komfortu i spokoju wykonywania zawodu według swojej najlepszej wiedzy i najlepszych umiejętności, bo ścigamy tych ludzi i tych pionierów trochę jak przestępców, niestety. Panie doktorze, mam takie pytanie. Jest pan z pewnością, zna się pan na przepisach prawa, wszelkich paragrafach i wszelkich definicjach. Czy te zapisy związane z no-fault dedykowane lekarzom, lekarkom mogą albo czy są takie same dla pielęgniarskiego personelu, dla pielęgniarzy, dla pielęgniarek? Czy tutaj są jakieś różnice wynikające, no, na przykład z organu, które reprezentuje dany zawód medyczny? Czy to, co powiedział Gilbert, podnoszone kompetencje, coraz to większy zakres umiejętności i procedur, które samodzielnie wykonują takie osoby, jest takim samym wyznacznikiem jakby zaopiekowany, jeśli chodzi o no-fault? Tak, na gruncie przepisów to są świadczenia zdrowotne czy świadczenia opieki zdrowotnej i w ten sposób należy to traktować i nasz zapis odnosi się do tego, do świadczenia, nie do konkretnego zawodu, a do rodzaju udzielonego świadczenia, a udzielamy wszyscy świadczenia opieki zdrowotnej. Były takie właśnie pytania w trakcie przygotowania naszej audycji, czy to, co jest w spocie, czy to, co Naczelna Izba Lekarska pokazuje i chce pokazać, czy to dotyczy się właśnie zawodu lekarza, czy lekarki, czy można i należy postrzegać to szerzej, ale rozumiem, że tak to właśnie wygląda. Mówiliście panowie o zdarzeniach niepożądanych, o statystykach, no to panie doktorze, czy mamy instytucję w Polsce, organ, który zajmuje się prowadzeniem statystyk związanych z błędami medycznymi, ze zdarzeniami niepożądanymi i jeśli tak, to co z nimi jest faktycznie robione? Co w sposób praktyczny te rejestry mogą nam dać? Z tego co wiem, to Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zajmowało się częściowo gromadzeniem danych i przede wszystkim szkoleniami w szpitalach, procesem akredytacji. Sam nawet uczestniczyłem w tego typu szkoleniu. Natomiast nie jest to podejście systemowe i jest ono raczej fakultatywne niż obowiązkowe. Tak naprawdę my nie znamy statystyk polskich, mamy dane, opieramy się na danych z Unii Europejskiej, które mówią, że zdarzenia niepożądane dotyczą między 8 a 12% hospitalizacji. Z tym, że znowu mówimy o samych hospitalizacjach, zapominamy o statystykach dotyczących ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a jak mówiłem, szpitali w Polsce mamy około 1000, a przychodni chyba około 25 000 lub nawet więcej. W związku z tym duża część opieki jednak odbywa się poza szpitalami i to był też problem z wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Dotyczyło to tylko szkód doznanych w trakcie leczenia szpitalnego. Gilbert, czy jest jakaś instytucja w instytucji waszej, w Izbie Pielęgniarskiej, która przyjmuje takie statystyki, brzydko powiem, obrabia i poddaje jakiejś należytej ocenie i je wykorzystuje dalej? Czy to też trochę tu w tym momencie nie do końca działa jak należy? Znaczy, Naczelna Izba jako organ też nadzorujący wykonywanie zawodu oczywiście ma możliwość zbierania takich danych i gdzieś tam ich analizowania i później przedstawiania, natomiast w Polsce nie mamy kultury informowania o zdarzeniach niepożądanych raczej z tego względu właśnie, jak wygląda polskie prawo. Trochę myślę, że warto powiedzieć o podstawach samego funkcjonowania no-fault. Po co to w ogóle jest? Myślę, że
wszyscy Państwo powinniście wiedzieć, że służy to temu, żebyśmy mogli śmiało powiedzieć, że ktoś popełnił błąd i przeanalizować, co się stało, dlaczego ten błąd został popełniony i co zrobić na przyszłość, żeby taki błąd się nie wydarzył. I niestety w Polsce właśnie nie mamy dostępu do tego typu danych. Nie ma w Polsce w większości placówek kultury debriefingu po jakichś większych albo bardziej skomplikowanych zabiegach czy akcjach ratunkowych. I niestety w związku z tym nie mamy narzędzi, nie mamy możliwości, nie mamy danych, żeby przeanalizować to, co poszło źle, albo to, co poszło dobrze, ale mogło pójść lepiej. A wynika to wprost ze strachu przed tym, jak skonstruowane jest polskie prawo i na jakie konsekwencje możemy się narazić. I myślę, że to bardzo mocno powinno wybrzmieć, że no fault to nie tylko system, który ma w pewien sposób zapewnić nam spokój i pozwolić na pewną odwagę w świadczeniu pomocy medycznej, natomiast także pozwala to na szereg analiz tego, co poszło nie tak, dlaczego poszło nie tak i co możemy zrobić lepiej, albo jaką procedurę wdrożyć, żeby więcej nic takiego się nie zadziało. Więc w tym momencie ciężko mówić o statystykach, bo mało kto narazi się na odpowiedzialność za zgłoszenie takiego zdarzenia. No dobrze, panie doktorze, no ale jeżeli to, co powiedział Gilbert przed chwilką, czyli przyznanie się do winy bez takiego strachu, że zostaniemy od razu zetnięci przez nasze środowisko, albo może dyrektora, albo może ordynatora, ale to jedno, ten strach, ale czy w obecnych czasach, w 2023 roku pokolenie lekarzy, powiedzmy tych 40-latków, żeby tutaj absolutnie nikogo nie jakoś deklasyfikować, jest gotowe na to, żeby między sobą powiedzieć, wiesz co, skrzaniłem, wiesz co, popełniłem błąd, wiesz co, wydarzyło się coś, co nie powinno się wydarzyć i zgłaszam to, mówię wprost, bo nie chcę, żeby się to pojawiło, czy raczej niestety nadal pokutuje taka sytuacja, że no właśnie nie chcemy o tym powiedzieć? Myślę, że duża doza indywidualności będzie tu miała znaczenie, natomiast to stworzenie systemu też nie jest to rozwiązanie krótkoterminowe. To jest system, który musi zbudować zaufanie, musi być widać, że on działa, że jest efektywny, realnie poufny, nie wiąże się z sankcjami i pozwala na gromadzenie danych. Oczywiście z tym zapobieganiem występowaniu błędów to jest najbardziej długofalowy efekt, ale jednak zmiana kultury również by nas czekała, ale to rozwiązania prawne muszą sprzyjać temu, aby kreować tego typu postawę po prostu. Nie w sposób represyjny, a w sposób motywujący, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale to nawet nie o motywację chodzi, a o poczucie odpowiedzialności i sprawczości w tym procesie raportowania błędów i uczciwości, transparentności. Wśród przyczyn tego, że nie zgłasza się tych zdarzeń niepożądanych, bardzo często podaje się to, że nie ma wytycznych, nie było wytycznych do tej pory, co należy zgłaszać, komu, w jaki sposób, nie było druków. To jest proces, z którym częściowo radzi sobie projekt ustawy o jakości, natomiast długa droga przed nami jeszcze. Na pewno to nie będzie rozwiązanie, które w rok, dwa przyniesie szybkie, widoczne, wymierne efekty. Zanim odniosę się do jednego komentarza, który właśnie padł tutaj pod wydarzeniem, chciałbym zapytać pana jeszcze o jedną rzecz, jeżeli jesteśmy w tym momencie. Czy jest sensowne w pańskiej ocenie, a jeśli tak, to może zastanówmy się wspólnie, jak to zrobić, by już te kwestie były wplatane w cykl kształcenia, edukacji lekarzy i lekarek już na studiach, już na uniwersytetach medycznych, żeby te rzeczy wchodziły jakby w program, no właśnie studiów. Może to by trochę pomogło? Nie wiem. Jak najbardziej i nawet są zalecenia europejskie, Rady Europy, które mówią o tym, że należy szkolić personel w zakresie zdarzeń niepożądanych. Te wytyczne nie precyzują, czy na etapie przeddyplomowym, czy podyplomowym, ale myślę, że im wcześniej, tym lepiej. Zdecydowanie należy się pochylić na to.
zanim to samo pytanie zadam Gilbertowi, to właśnie pan Paweł Brożyna, którego pozdrawiam, Koszaliński Ośrodek, o właśnie na temat, na ten element o raportowaniu o błędach czekałem. To jest chyba najważniejsze w NoFold. Tych elementów, drogi Pawle, jest wiele. Myślę, że jeszcze dzisiaj na ten temat pan doktor więcej opowie. Ja za chwilkę, jeśli pan pozwoli, panie doktorze, wkleję w linkach, w komentarzach te dwie publikacje, których jest pan autorem. Jedna publikacja to pański artykuł z 2019 roku, a drugi też bardzo ciekawy materiał, w którym tam pan opisuje bardzo wiele kwestii i drodzy państwo, również wkleję link do Instagramu Gilberta, gdzie on też opisuje NoFold z punktu widzenia pielęgniarskiego, zatem za chwilkę te linki się pojawią. No dobrze, a jak to jest z tym kształceniem personelu pielęgniarskiego? Ile razy ty, Gilbert, jesteś młodym pielęgniarzem, już po specjalizacji, ale nadal młodym specjalistą, ile razy ty słyszałeś w okresie swojego studiowania, teoretycznego, praktycznego zdobywania wiedzy o tym systemie i ile zostało tam miejsca zarezerwowane na to, żeby ciebie wykształcić w tym kierunku? Myślę, że raz, dwa razy słyszałem o tym systemie na przestrzeni tych wszystkich lat i wydaje mi się, że jakbym miał to tak gdzieś w czasie, no to tak z koło godzinki, półtorej maksymalnie to, co było powiedziane i bardziej na zasadzie, że na zachodzie to fajnie działa i jest to dobry pomysł, żeby robić debriefing, natomiast w Polsce tego nie ma i nie wiedzieć, dlaczego tego nie ma. I jeden z wykładowców zawsze zwracał uwagę na lotnictwo w przypadku ochrony zdrowia, bo myślę, że lotnictwo jest taką dziedziną, która idealnie zdaje egzamin z tego, jak powinno się dbać o bezpieczeństwo personelu, a przez to o bezpieczeństwo w ich przypadku pasażerów, w naszym przypadku pacjentów, ponieważ tam wszelka kultura dotycząca zapobiegania błędom, analizowaniu błędów jest bardzo mocno rozwinięta i myślę, że z tego powinniśmy bardzo mocno czerpać. I z tym zgadzają się także eksperci, którzy analizowali systemy NoFold w różnych krajach i tak naprawdę trochę jest to kalka systemu lotniczego i wydaje mi się, że nie musimy odkrywać koła na nowo, bo właśnie zostało już parę dobrych lat temu wynalezione. Dzięki temu nie latamy z pijanymi pilotami, którzy są przemęczeni, a także nie zdarzają się kolizje samolotów, bo każde lotnisko doskonale wie, jak ma postępować, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. Natomiast kolejki pod SOR-em się zdarzają, czasami niestety ze względu na błędy po prostu organizacyjne, które powinny być jak najszybciej rozwiązane, a niestety się to nie udaje. Panie doktorze, czym w kontekście NoFold jest tak zwane uprawianie tak zwanej medycyny asekuracyjnej? I też bym powiedział, zarówno w kontekście uprawnień i kompetencji lekarzy, lekarek, ale też pielęgniarek i pielęgniarzy. Jakie to ma znaczenie w kontekście dzisiejszego tematu? Jeżeli mogę tylko króciutko nawiązać do tego, co Gilbert powiedział, to lotnictwo faktycznie jest modelowym przykładem i ja mogę polecić Państwu z czystym sumieniem taką książkę Metoda czarnej skrzynki Matthew Syeda, która opisuje szereg zdarzeń, które miały miejsce, również medycznych, analizując ich przyczyny. Natomiast wracając do pytania medycyna asekuracyjna, tak naprawdę my częściej korzystamy z określenia medycyna defensywna i ona ma dwie odsłony. Wariant tak zwany pozytywny i negatywny. Wariant pozytywny polegający na tym, że dokonujemy nadmiernej ilości badań, kolejnych badań, powtarzania, zlecania konsultacji i wariant negatywny, gdzie my powstrzymujemy się przed podejmowaniem inwazyjnych procedur. Tak jak w tym filmiku była ta dyskusja. Fatalnie umiejscowiony guz. Jest ryzyko, cokolwiek nie zrobimy, jest ryzyko.
Jeżeli chodzi o ten wariant pozytywny, czyli nadzleceniodawalność, takiego terminu używaliśmy do opisu tego zjawiska, to szacuje się, że nawet co 4. badanie obrazowe może być zlecane w obawie przed konsekwencjami prawnymi jego niezlecenia. Ja nie chcę powiedzieć, że jeżeli my wprowadzimy system no-fault, nagle o 25% nam się poprawi dostęp do badań TK czy MR, ale jest to zdecydowanie dobry kierunek. Gilbert, jak to jest z tą pielęgniarstwem asekuracyjnym, jeśli chodzi o twój zawód? Czy możemy dostrzegać pewną takie sytuacje, gdzie no właśnie pielęgniarze, pielęgniarki pewnych rzeczy no właśnie nie wykonują, albo robią to z duszą na ramieniu, bo wiedzą, co się może wydarzyć, gdyby się coś no właśnie wydarzyło? Myślę, że bardzo duża część tego typu rzeczy może odbywać się na przykład w systemie ratownictwa medycznego, gdzie pielęgniarki mają troszeczkę mniej swobody niż ratownicy medyczni, o czym myślę, że prezes Marek Maślanka wie doskonale. I wydaje mi się, że to jest na pewno takie bardzo, bardzo jasne, bo tam są problemy dotyczące tego, na co możemy sobie pozwolić, żeby ratować pacjenta, a co będzie przekroczeniem kompetencji, jak to zostanie właśnie zinterpretowane. Ponadto myślę, że coraz częściej w kontekście właśnie zespołów do spraw bezpieczeństwa dostępów naczyniowych to będzie także duży temat, bo chociażby dostępy pośrednie, czyli tak zwane midline, nie są w Polsce jeszcze aż tak rozpowszechnione, a jest to bardzo inwazyjna procedura z perspektywy samego założenia i jej trudności pod względem technicznym. Nie da się tego zrobić tak po prostu, trzeba się tego porządnie nauczyć i mimo wszystko gdzieś personel może być bardzo mocno właśnie defensywny przy wprowadzaniu tego typu kompetencji w swoich jednostkach, właśnie z obawy przed reperkusjami prawnymi. Ponadto także myślę, że w przypadku ordynacji lekowej, gdzie pielęgniarki coraz częściej korzystają z tych możliwości, jak i także kontynuacji leczenia, to widzimy w POZ-ach, że coraz częściej ta kompetencja jest wykorzystywana. Też może być pewien strach przed tym, a czy na pewno dokumentacja medyczna jest na tyle konkretna, żeby stwierdzić, że można kontynuować ten lek, a czy może ktoś później to podważy, na jakiej podstawie ten lek został pacjentowi przepisany. I wydaje mi się, że o ile każda nowość, każda nowa kompetencja sama w sobie budzi pewien niepokój, to w momencie, w którym mamy jeszcze dodatkowe obciążenie konsekwencjami potencjalnymi, to tylko wzmaga ten niepokój i tylko stwarza dodatkowy opór środowiska przed wprowadzaniem tego typu innowacji, a w przypadku naszego systemu i tego, w jakim jest stanie, wydaje się nieodzownym to, żeby kompetencje pielęgniarek zwiększać, tak żeby pomóc jak największej grupie pacjentów. Odniosę się do takiego tutaj komentarza, który napisał do mnie pan doktor w naszym prywatnym czacie. Książka, którą pan polecił, warto z pewnością zdobyć i eksplorować i czytać. Metoda czarnej skrzynki, zaskakująca prawda o nauce na błędach. Już to poleciało do naszych komentarzy i wywołałeś prezesa Maślankę. Jest z nami dzisiaj Marek i Marek napisał taki komentarz, że w lotniczym pogotowiu ratunkowym Just Culture jest systemowo i obligatoryjnie wprowadzany od wielu lat, ale wciąż go się uczymy wprowadzać w życie i rozwijać w praktyce. To jest ciągły proces i rozwijanie świadomości
ludzi. Marku, bardzo Tobie dziękuję za ten komentarz. Jest też komentarz od naszego byłego gościa w NT Live. Jest nim pan dr Tomasz Derkowski, którego bardzo ciepło pozdrawiamy. I pan Tomasz napisał taki komentarz. To prawda, długa droga przed nami, temat bardzo trudny, tak jak na przykład pobieranie narządów do transplantacji. Wystarczy jedno nieprzemyślane zdanie polityka i robimy kilka kroków do tyłu. Trzymamy kciuki za działania Naczelnej Izby Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Również będziemy trzymać kciuki. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Panie doktorze Tomaszu, dziękuję za ten komentarz. Pojawiają się pierwsze pytania. Pani Mirello, widzę to pytanie, ale z pewnością niech jeszcze parę minut poczeka w tej części dedykowanej szczególnie Państwu, żebyście byli dostępni tylko i wyłącznie goście właśnie dla naszych widzów i słuchaczy. Mam gdzieś tutaj takie fajne stwierdzenie, które pan, panie doktorze, napisał w jednym z tych swoich publikacji. I ja go zacytuję, może wprost. Pacjentom wydaje się, że lekarze nie mają prawa popełniać błędów, ale my jesteśmy tylko ludźmi. Błędy są nieuniknione. Jedynym skutecznym sposobem na eliminację błędów ludzkich może okazać się, i już idziemy dalej, kompletna eliminacja czynnika ludzkiego z procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Jak to należy rozumieć? Myślę, że to zdanie mówi samo za siebie. Jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy. W 1999 roku nawet opublikowano w Stanach Zjednoczonych jeden z pierwszych większych raportów poświęconych błędom medycznym zatytułowanym To Err is Human, czyli błądzić się z rzeczą ludzką. Tak naprawdę ja bardzo często lubię patrzeć na zagadnienia dotyczące medycyny przez pryzmat szerszego kontekstu, to znaczy patrząc na to jak na normalną pracę, na codzienne życie, bo dla nas mimo całego etosu zawodowego to jednak jest nasza normalna praca, znaczy normalna w sensie codzienna, nie to, że zupełnie zwykła, bo nie to chcę powiedzieć, natomiast korzystamy z tego codziennie i nawet przypomniało mi się takie badanie w 2010 roku. Pewna firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem postanowiła śledzić pracowników pewnej korporacji i wyłapywać ich błędy. I okazało się, że statystyczny amerykański pracownik w otoczeniu biurowym, które jest de facto uporządkowane na swój sposób, popełnia 118 błędów rocznie różnego kalibru. Jeżeli dołożymy do tego stopień złożoności decyzji w medycynie, często stres, niewyspanie, tempo ich podejmowania, zmęczenie, tych błędów musi być sporo i one muszą występować. Dlatego ja pamiętam to zdanie, nawet jak pan podzielił je na części, pamiętałem dokładnie, że dokładnie to napisałem, bo ta myśl towarzyszy mi do dzisiaj. Jeżeli nie chcemy błędów ludzkich w medycynie, wyeliminujmy ludzi, zastąpmy ich robotami na przykład, nie będzie wtedy błędów ludzkich i to jest jedyna, odrobinę drastyczna, ale jedyna realnie skuteczna metoda ich eliminacji. Zwłaszcza, że nikt, jak mówiłem, jak są dane z Unii Europejskiej, nikt na świecie sobie z tym nie poradzi. Nie ma takiego systemu, w którym te błędy nie występują, to nie jest kwestia nasza lokalna, to jest problem, z którym cały świat sobie nie poradził, z występowaniem, bo z radzeniem sobie z tym w sposób konstruktywny już tak. W tym przytoczonym przez siebie przykładzie, który również widnieje w tym artykule, o którym wspomniałem wcześniej, na końcu tego przytoczonego faktu, tych 112 błędów w tej firmie cybernetycznej, napisał pan jeszcze jedno zdanie, 3 słowa, nawet 4. Pan się boi naszych statystyk, bo tam też pan to zawarł. I ja nie chcę tutaj już się znęcać nad tymi statystykami, ale mnie to zmroziło, to co pan tutaj napisał i jakby mógł się pan do tego odnieść i za chwilkę weszlibyśmy w ten know-how dla pacjentów, bo jeżeli pacjenci czytają z jednej strony o błędach i pan sam jako lekarz, jest pan radiologiem, diagnostą, pisze o takich rzeczach, to pacjent widząc takie spostrzeżenie czy taką uwagę, zaczyna się bać. Ja pamiętam dokładnie też, co miałem na myśli, pisząc te słowa. To były te dane z Polskiej Akademii Nauk,
że do 90% zdarzeń niepożądanych dochodzi w wyniku błędów systemowych, a widząc organizację naszego systemu, trudno pozostawać optymistą. A druga rzecz, to byłem też pod bardzo dużym wrażeniem publikacji z British Medical Journal. Wtedy profesor Makary przeanalizował 38 milionów hospitalizacji pacjentów w Stanach Zjednoczonych, w systemie Medicare hospitalizowanych. Z tej dokumentacji medycznej wyciągnięto liczbę błędów i z tego liczbę zgonów, czyli liczbę zdarzeń niepożądanych i odsetek zgonów. I z tych danych wyszło, że błędy medyczne mogłyby być trzecią co do częstości przyczyną zgonów pacjentów w Stanach Zjednoczonych. To było trzecie miejsce. Z tych danych oczywiście zarzucano bardzo duże błędy, jeżeli chodzi o metodologię, bo na przykład jeżeli pacjent był w szpitalu, dostał antybiotyk, po tym antybiotyku dostał uczulenie, antybiotyk odstawiono, zmieniono, jednak finalnie w wyniku innych problemów zdrowotnych pacjent zmarł, to kwalifikowano to jako efekt tego zdarzenia niepożądanego, więc to metodologicznie ta publikacja była niedoskonała, natomiast ona była na tyle wstrząsająca, że zorganizowano przesłuchanie przed Senatem USA. I wtedy profesor Pronovost z Uniwersytetu Johna Hopkinsa powiedział, że to jest tak, jakby z tych liczb wychodziło tak, jakby codziennie 2 jumbo jety zapakowywać pacjentami i je rozbijać. Więc to odbiło się bardzo szerokim echem w Stanach, natomiast jak mówię, metodologicznie na pewno była to publikacja niedoskonała, natomiast ja dotarłem do krytyki tej publikacji nieco później, już po napisaniu tego artykułu, ale to była taka emocja, która mi towarzyszyła w momencie pisania tych słów. Jestem bardzo wdzięczny za to, że Pan podesłał do mnie te linki z tymi swoimi pracami. Ja nie ukrywam, że na pierwszy raz nie mogłem tego przeczytać. Tam wymagało to odłożenia tej lektury na moment i się zastanowienia, bo rzeczywiście przytaczał Pan konkretne fakty i to, co powiedział przed chwilą Gilbert w kontekście awiacji, w kontekście procedur lotniczych, odniósł się do tego Marek, no ale w kontekście nawet takich tragedii lotniczych, które w ostatnim czasie mieliśmy w Polsce niekoniecznie przyjemność obserwować, więc to naprawdę dociera do naszych umysłów. I chciałem Panu za ten artykuł i za Waszą pracę, jaką w Okręgowej Radzie Lekarskiej, drodzy Państwo, robicie, podziękować, bo to się będzie rozprzestrzeniać, to się będzie przenosić, tak jak pewne procedury ze Stanów Zjednoczonych, czy właśnie wspomniany przed chwilą dr Derkowski, który opowiadał o systemie anglosaskim, to w końcu do nas przyjdzie. Tylko byłoby dobrze, żeby to przyszło do nas szybciej niż później, bo tych jumbo jetów spadnie nam trochę więcej. I to jest trudne i przykre, ale niemniej jednak, jak powtarza Marcin Gbiorczyk, kropla drąży skałę, więc za te działania bardzo uprzejmie Panu dziękuję. No dobrze, jak już jesteśmy na tym etapie, to teraz, drogi Gilbercie, powiedz mi, to czym jest no fault, albo czym powinien być no fault z punktu widzenia pielęgniarza, pielęgniarki, no dedykowany pacjentom, bo mówiliśmy troszeczkę o no fault dla medyków, o tym będziemy jeszcze dyskutować, ale w kontekście tego, co powiedział Pan doktor, że boi się statystyk, że giną nam pacjenci, czy umierają z powodu tych błędów, no to jak Ty postrzegasz no fault w kontekście pacjenta? Znaczy tak, wydaje mi się, że trochę powinniśmy odejść od tego, że no fault jest albo lekarski, albo pielęgniarski, albo innomedyczny, tylko no fault jest systemem, który ma chronić pacjenta i przy okazji ma pozwalać medykom na to, aby wykonywali swoją pracę w pewnym komforcie psychicznym, pozwalającym na to, aby bez w miarę możliwości oczywiście, ale ograniczając stres związany z podejmowaniem decyzji i ich konsekwencjami prawnymi, wykonywać tą pracę tak, jak to możliwe najlepiej. Natomiast jeśli chodzi stricte o to, co może przynieść no fault dla pacjenta, powiedzieliśmy bardzo dużo o statystykach, powiedzieliśmy bardzo dużo o tym, ilu potencjalnie pacjentów umiera przez błędy medyczne, co mamy dostępne tak naprawdę tylko z zagranicznych publikacji.
I wydaje mi się, że tak naprawdę te dwa aspekty pozwalają powiedzieć pacjentowi: słuchaj, to jest twoja korzyść. To, że my przeanalizujemy błędy medyczne w sposób zanonimizowany, tak żeby było to także dla nas bezpieczne, sprawi, że ty będziesz mógł się w szpitalu czuć jeszcze bezpieczniej. Będziesz mógł poczuć, że system o ciebie dba, że dla systemu to, że ktoś popełnił błąd, jest powodem tego, aby ten błąd przeanalizować, spojrzeć na niego z każdej możliwej strony i sprawdzić, co zrobić, żeby on się nie poprawił, tak żeby więcej nie narazić czyjegokolwiek zdrowia przez to, że ktoś czy był nieostrożny, czy właśnie dostał nieodpowiedni sprzęt, czy za długo pracował, bo myślę, że to jest jedną z największych przyczyn błędów w Polsce, po prostu przepracowanie, co także jest udowodnione licznymi badaniami. Natomiast myślę także, że pacjent, który czyta o no-fault i przede wszystkim zderza się w mediach z narracją mówiącą o tym, że za pomocą no-fault chcemy sobie zapewnić bezkarność, jest dla nas wszystkich ogromnie krzywdzące i bardzo szkodzące tłumaczeniu pacjentom tego, jak to ma działać. Wydaje mi się, że pacjenci w Polsce nie mają świadomości tego, że my jesteśmy ludźmi. To jest to, o czym też pan prezes powiedział. Medyków traktuje się z jednej strony jak chłopców do bicia, że oni sobie coś tam wymyślają, a z drugiej strony jako osoby, które nie mają prawa być omylne, czyli po części odbiera się im człowieczeństwo i prawo do robienia błędów, a wydaje mi się, że powiedzenie w społeczeństwie szczerze, że medyk to też człowiek i też może popełnić błąd, pozwala na to, żeby tą dyskusję przenieść na zupełnie inny poziom i pozwala także rozmawiać z pacjentami w taki sposób, który zacznie do nich przemawiać. Oczywiście zawsze będą osoby, które są przeciwne samemu systemowi no-fault dla zasady, na przykład albo z racji swoich prywatnych przejść, czego przykład mamy dosyć popularny i dosyć wysoko postawiony, ale o tym może później. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim brakuje nam dotarcia do świadomości pacjentów z takim przekazem, żeby był on dla nich jasny. I ten spot, który powstał, jest właśnie pewnym wybiegiem, który moim zdaniem ma szansę na sukces. Natomiast za tym powinno iść jak najwięcej artykułów w prasie ogólnodostępnej, tak żeby tym pacjentom to dalej tłumaczyć, bo o ile nawet organizacje pacjentów są jak najbardziej za systemem no-fault, który jest zorganizowany wzorcowo i jest także skonsultowany przez Naczelną Radę Lekarską, Naczelną Izbę Lekarską, to tam także z tego co wiem się organizacje pacjentów wypowiadały. O tyle pacjenci nie są grupą, która jako taka wszędzie należy do organizacji pacjentów i to jest niestety pewien problem i moim zdaniem największy sukces polityków, którzy są przeciwko samemu pomysłowi no-fault w takiej formie, jaka jest proponowana, jest taki, że najłatwiej jest szukać winnego i to wskazać go najlepiej palcem, a nie powiedzieć, że w systemie jest coś nie tak i że w systemie można coś poprawić. Bo żeby zmienić coś w systemie, trzeba naprawdę bardzo się napocić, a żeby skazać jednego człowieka, to wystarczy chwila. No właśnie, no bo tak jak mamy greenwashing, to może w tym momencie często pacjenci używają nawet podświadomie takiego stwierdzenia whitewashing. Ja kiedy przysłuchiwałem się konferencji, kiedy była premiera tego spotu, podziękowałem Państwu w komentarzu za ten odcinek. W ripoście do mojego komentarza przeczytałem coś, czego się nie da przytoczyć
na antenie NT Live i to było bardzo, bardzo nieładne i te słowa powinny spaść, podejrzewam, na biurko prokuratora, bo to jest, no uważam, że na to jest paragraf. No ale właśnie, panie doktorze, pan jako lekarz, pan jako radiolog, pan jako człowiek, który no, zajmuje się pacjentami z zawodu i z zamiłowania, podejrzewam, że to też jest rodzaj pasji, to jak prosto człowiekowi właśnie wyjaśnić, wytłumaczyć, że to nie jest to właśnie ten whitewashing, że my się nie chcemy wybielać, że my nie chcemy chronić naszego środowiska, że my nie chcemy ukrywać tych błędów. Jak przekonywać tych pacjentów, bo zgodzi się pan ze mną, panie doktorze, że no właśnie rodziny, kiedy tracą swoich bliskich, kiedy tracą zdrowie, kiedy tracą najważniejsze dla siebie wartości, no wchodzą w taką narrację i doświadczają czasami ignorancji i braku fachowości medyków i potem odbija się to na tych, którzy rzeczywiście swoją pracę wykonują jak należy. Jak tutaj tę narrację prowadzić? Znaczy myślę, że dużą część, duży odsetek spraw, które trafiają do sądu jednak wynika z braku empatii. Znaczy to jest taka rzecz, która i w publikacjach się często przewija, że jeżeli doszło do eskalacji sprawy aż do sądu, to znaczy, że poza ewentualnym błędem zabrakło szczerości, komunikacji w tym zakresie i zwykłej ludzkiej empatii wobec pacjenta. Natomiast ja jeszcze mam taką myśl, jak mówię, ja lubię wychodzić poza taką bańkę czysto medyczną i patrzeć na problem trochę szerzej i jeżeli spojrzymy na sytuację, gdzie mamy lekarza, błąd medyczny i pacjenta, to konstruktywnym sposobem rozwiązania tego problemu jest zawsze ja i ty, a po drugiej stronie jest problem, a nie ja przeciwko tobie i razem przeciwko problemowi. Także to na takim poziomie czysto psychologicznym, czysto interpersonalnym, to też jest dużo silniej osadzone humanistycznie niż postępowania karne. Ja też dotarłem do badań National Institute of Justice, to jest taka komórka badawcza, można powiedzieć, Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Oni na podstawie kilkudziesięciu lat obserwacji systemów penitencjarnych doszli do wniosku, co najlepiej zapobiega przestępstwom. Jest nie ciężkość kary, nie dotkliwość, w największym stopniu to, że wykrycie przestępstwa jest nieuniknione. W związku z czym ja obligatoryjny system zgłaszania zdarzeń niepożądanych postrzegam trochę jako ekwiwalent tego, że każde zdarzenie, które miało miejsce, jest zgłaszane, ono jest nieuchronne. Natomiast dochodzimy jeszcze do innego wątku tutaj, w jaki sposób świadomy i celowy zapobiegać przestępstwom, nazwijmy to, które są popełniane w sposób nieumyślny, bo według mnie tylko i wyłącznie przez analizy, poprawę systemu i edukację, w żaden inny sposób, nie represjami, nie coraz bardziej represyjnym kodeksem karnym wobec medyków, tylko edukacją i transparentnością. A jak panie doktorze napisał o komunikacji i o tej empatii, i o takich podstawowych elementach, które wpływają właśnie na te roszczenia później pacjentów, to jak Gilbert się zastanawiasz, bazując na naszym pokoleniu młodych specjalistów tej medycyny, którą uprawiamy na co dzień, to jak to byś ocenił w skali 1 do 10? Na jakim etapie my jesteśmy? Zanim przejdę do kolejnego pytania, to tak z ciekawości chciałbym, żebyś może poddał to jakiejś takiej ocenie. Jak te 3 elementy, które wspomniał na początku pan doktor, oceniłbyś w skali 1 do 10? Na jakim etapie my jesteśmy teraz? To jest bardzo ciężkie pytanie tak naprawdę. Jesteś blisko rozwiązań systemowych, jesteś blisko tego wszystkiego, co się dzieje, jesteś jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Polsce, jeśli chodzi o pielęgniarstwo, więc przepraszam, że padło to na ciebie. Spokojnie, liczyłem się trochę z tym. Wydaje mi się, że jesteśmy trochę gdzieś, myślę, że w rozkroku, mówiąc bardzo brzydko, dlatego, że nie potrafimy się w żaden sposób porozumieć, jeśli chodzi o to, co chce rząd, a czego chce środowisko. I wydaje mi się, że w tym jest największy problem, że legislacja, która powinna w tym aspekcie iść szybko,
no niestety jest opóźniana i jest opóźniana po prostu przez kłótnie. I nie wynika to ze złej woli medyków, tylko niestety z pewnej stanowczości urzędniczej, żeby to nazwać delikatnie. Nie wiem, czy celowo odszedłeś trochę od mojego pytania, może ja nie do końca precyzyjnie ale zadałem. Jakbyś mógł je sprecyzować, proszę. Chciałbym zapytać, żebyś jasno określił w skali od 1 do 10 poziom empatii i komunikacji między to, co pan doktor powiedział, że ja i pacjent jako my versus problem, aniżeli pacjent jest stroną konfliktu. Rozumiesz, co chcę powiedzieć? Tylko pytanie, czy ty oceniasz te nasze w tym momencie systemy komunikacji, empatii, tego wszystkiego, co powiedział właśnie pan doktor Piotr Pawliszak, jak to ocenisz? W jakiej skali? Bo jeżeli ta skala jest, ten punkt w skali jest wysoki, to tylko się cieszyć, a jeżeli jest niski, no to jest co do zrobienia nadal, prawda? Znaczy myślę, że skala 1-10 jest troszeczkę zbyt ograniczona, żeby o tym tak bardzo arbitralnie uznać. Niestety myślę, że jeśli już koniecznie miałbym to oceniać w skali liczbowej, to bylibyśmy gdzieś w okolicach 4. I mówię to z dużym bólem serca. I znów trochę wynika to z edukacji i z tego, do czego wpadamy jako młodzi adepci kierunków medycznych i nawet jeśli już na studiach uczona jest komunikacja medyczna i coraz częściej, coraz na większej ilości uniwersytetów wchodzi przedmiot, już nawet nie jako fakultet, komunikacja medyczna, to niestety idąc do pracy najczęściej wpadamy naprawdę w wir pracy i tego, ilu jest pacjentów, jak duży jest nakład pracy, a to, co niestety najłatwiej jest poświęcić, to jest właśnie sposób przekazywania informacji pacjentom i to, jak się z nimi komunikujemy. Natomiast wydaje mi się też, że niestety bardzo dużym problemem jest nie tylko komunikacja lekarz-pacjent, pielęgniarka-pacjent, ale także niestety między nami jako profesjonalistami medycznymi jest ogromny problem. Jest on na szczęście mniejszy niż jak retrospektywnie popatrzy się czy na badania, czy na chociażby dowody anegdotyczne gdzieś z oddziałów, to jak to kiedyś wyglądało, to teraz jest zdecydowanie lepiej. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze niestety długa droga przed nami, ale widać ogromną zmianę chociażby w tym, i tutaj pozwolę sobie na osobisty wybieg, widać ogromną zmianę w tym także, jak organizacje lekarskie rozmawiają z innymi zawodami medycznymi, bo to jest bardzo ważne. Wydaje mi się też, że to, że coraz częściej i w coraz większej ilości podmiotów żegnamy hierarchizację i pewne stereotypy, to także buduje zespół. I wydaje mi się, że to też pozwala w pewien sposób podzielić tą odpowiedzialność, że to nie jest tak, że lekarz już w tym momencie musi czuć się w 100% odpowiedzialny za każdą decyzję, tylko jednak czy pielęgniarka, czy położna, czy ratownik medyczny mają coraz więcej swojej osobistej odpowiedzialności, co także pozwala po części odciążyć personel lekarski. Natomiast myślę, że coraz bardziej to będzie rosło i wydaje mi się, że to jest bardzo pozytywny prognostyk. Natomiast jeśli chodzi o to, gdzie jesteśmy w tym momencie z komunikacją z pacjentami, to wydaje mi się, że akurat tutaj jako medycy powinniśmy się bardzo mocno uderzyć w pierś i powiedzieć wprost, że potrzebujemy szkoleń, natomiast znów szkolenia to jedno, a czas jaki mamy na pacjenta to drugie. Zgadza się. Nie ukrywam, że planujemy dla Państwa odcinek o komunikacji między medykami i to takie też specjalne wydarzenie będzie na naszej antenie, ale ja troszeczkę odniosę się do komentarza, które napisała Pani Jagoda i to kieruję, Gilbert, zarówno do Ciebie i do Pana, Panie doktorze, no bo Pani Jagoda napisała taki komentarz, że ani razu do tej pory na studiach nie słyszałem o zdarzeniach niepożądanych. Mam nadzieję, że to jeszcze przede mną. Im wcześniej i więcej będziemy mówić o korzyściach z raportowania błędów, tym większa szansa, że
będziemy to robić i wszystko to z korzyścią będzie dla pacjentów. I dlaczego przytoczyłem ten komentarz akurat teraz? No bo z jednej strony, Gilbert, powiedziałeś, że to powinno być gdzieś w ramach studiów, a z drugiej strony mówimy o jakichś takich typowych kwestiach związanych z tym, że należy się przyznać do błędu. Tutaj też przed chwilą chyba Paweł Brożyna też napisał, że nawet ten double check, double control, kiedy między sobą sprawdzamy, czy poddajemy ocenie, czy ja się nie pomyliłem, nie podałem złego leku, czy pokazałem wręcz ampułkę, bo one są podobne. Czasami mam wrażenie, że trochę tak nam duma nie pozwala do tego, tak więc mam nadzieję, że w przyszłości zarówno środowisko pielęgniarskie i lekarskie będzie też dbało o to, żeby ci studenci, studentki, którzy będą wchodzić w te zawody medyczne, będą też czuły wsparcie naszych starszych kolegów, koleżanek, które dbają o tę jakość. Zadam takie pytanie, panie doktorze, celowo, bo często pacjenci mówią wprost o pieniądzach, o odszkodowaniach, o to, na co mogą rzeczywiście liczyć, kiedy coś pójdzie nie tak. Jak w tym momencie wygląda sytuacja pacjentów, jeśli chodzi o dochodzenie praw, które pacjenci mają, a co powinno się zmienić po wprowadzeniu systemu, o którym dzisiaj przyszło nam w takim bardzo miłym towarzystwie dyskutować? Droga dochodzenia jest tak naprawdę jedna finalnie, czyli postępowanie cywilne. Natomiast postępowanie cywilne w zależności od kwoty roszczenia wymaga tego, aby jakąś wpłatę również wnieść za ten pozew. W związku z tym duża część pacjentów myślę, że nie ma na to zasobów finansowych, zwłaszcza, że borykają się z jakimś problemem medycznym, który nierzadko często po pierwsze może utrudniać pracę lub uniemożliwiać ją, po drugie generować dodatkowe wydatki wynikające chociażby z rehabilitacji. W związku z tym procedura karna, tak realnie patrząc, w tym wypadku jest tym wytrychem, który jest po pierwsze bezkosztowy dla pacjenta, po drugie zdejmuje z pacjenta konieczność poruszania się po systemie, który nie jest łatwy do tego, aby się w nim poruszać, aby wiedzieć, jakie są moje prawa, jaką dokumentację ja muszę wyciągnąć, co jest mi potrzebne, czy ja potrzebuję opinii biegłego, ale opinie biegłych, te prywatne, też generują koszty. W związku z tym realnie, jeżeli pacjent na podstawie postępowania karnego wie, że ma szansę wygrać lub sąd orzekł konieczność naprawienia szkody, można pójść tą drogą lub dalej przez postępowanie cywilne, ale to są kolejne lata. Zdarza się, że przez ubezpieczyciela, przez obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą można uzyskać takie odszkodowanie. O wojewódzkich komisjach do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie będę mówił. Chciałem jeszcze tylko skomentować czas. Ja rozpocząłem jesienią studium podyplomowe z prawa medycznego i na jednym z wykładów podano nam taki przykład, że czas oczekiwania na pierwszą rozprawę w procesie cywilnym w Warszawie 13 miesięcy. Z kolei jeden z panów profesorów na innym wykładzie opowiadał o swojej sprawie, którą prowadzi, która w pierwszej instancji w sądzie cywilnym ciągnie się już 10 lat i w tej chwili czekają na opinię 6. czy 7. biegłego. W związku z tym mówimy o co najmniej 13 miesiącach oczekiwania na pierwszą rozprawę, może kilkunastu latach procesu cywilnego, zanim jakiekolwiek wymierne efekty tego będą, versus system no fault, w którym zakładamy, że cała procedura, nawet z ewentualnym odwołaniem od decyzji, zamyka się w przeciągu 6 miesięcy. A poza tym, poza uzyskaniem odszkodowania, proponujemy jeszcze wprowadzenie instytucji koordynatora leczenia poważnych następstw zdrowotnych i preferencyjne miejsce pacjentów, którzy doznali szkody w związku z leczeniem w systemie ochrony zdrowia w kolejkowaniu. Po prostu chodzi o to, żeby te osoby jak najszybciej wróciły na rynek pracy, wróciły do swojego życia, żeby mogły być aktywne. Ten model, nie ukrywam, akurat nietypowo, bo zainspirowała mnie Nowa Zelandia, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Wyłączony mikrofon chyba pan. Wyłączony chyba mikrofon, tak jest.
przepraszam bardzo, piękne miejsce, bardzo daleko położone od Europy, ale myślę, że bardzo szybko takie rozwiązania do nas przyjdą. A co, Gilbert, dodałbyś do tych rozwiązań, które powinny być implementowane po wprowadzeniu NoFol z punktu widzenia Twojego zawodu, z punktu widzenia środowiska pielęgniarskiego? Co należałoby dodać, żeby pacjenci jeszcze bardziej poczuli się w tym wszystkim bezpieczniej? Myślę, że tak naprawdę poza podanymi już propozycjami, tak naprawdę nie ma czegoś jeszcze więcej. To już i tak są bardzo daleko posunięte propozycje, które bardzo przyspieszają czy wypłatę odszkodowań, czy także nie zamykają później możliwości dalszego leczenia, a wręcz właśnie je ułatwiają. Więc wydaje mi się, że no, wszelkie korzyści, które też omówiliśmy wcześniej, to już jest bardzo dużo. Więc wydaje mi się, że nie musimy szukać jeszcze jakichś kolejnych dodatkowych atutów tego systemu, bo te, które przedstawiliśmy dotychczas, są naprawdę daleko posunięte. Gdzieś tam myślę, że też nawiasem można dodać to, że odciążamy w ten sposób polskie sądownictwo, które jest, jak wiemy, pod korek zapchane w tym momencie. I co przytoczył pan doktor, no niestety oczekiwanie jest bardzo długie i bez tak naprawdę jakiejś gwarancji, nazwijmy to sukcesu, jeśli uzyskanie odszkodowania może być sukcesem, pewnie dla niektórych tak. Natomiast cóż, przede wszystkim myślę, że należy podkreślić to, że jest to system przede wszystkim prosty, który wszelkie procedury upraszcza do minimum. Upraszcza do minimum, tak żeby pacjent mógł się czuć troszeczkę prowadzony za rękę. I wydaje mi się, że to jest też ogromna wartość, bo umówmy się, wydanie pieniędzy na prawnika, który zbierze materiał dowodowy, później jeszcze biegłych i tak dalej, to są ogromne koszty, jest to bardzo czasochłonne i tak jak już wspomniałem, niestety nie gwarantuje powodzenia, a system kompensacyjny coś takiego umożliwia i to na szybkiej ścieżce. No dobrze, ale też lektura pana doktora. Panie doktorze, pan wspomniał w swoim artykule, że również porozumienie rezydentów OZZL, tutaj zabrakło tej literki lekarskiego tego całego związku, napisało o pewnych czynnikach, które bardzo mocno wpływają na ten no-fall. Obecnie i w przyszłości. Mówimy tam o wypaleniu zawodowym, mówimy o organizacji całego systemu ochrony zdrowia, mówimy o nadgodzinach, o kodeksie pracy, mówimy też o systemie szkolenia. Jak się odnieść do tego przy budowaniu definicji i wprowadzania świadomości no-fault w takich problemach dnia codziennego, w którym rezydenci, studenci, studentki muszą się borykać? Ja myślę, że dość istotne jest to w tej chwili, że my funkcjonujemy w systemie, który tak naprawdę nie ma norm, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Poza anestezjologią, nie jestem pewien, czy w pielęgniarstwie występują takie normy dotyczące liczby obsady na ilość łóżek. Natomiast jeżeli chodzi o personel medyczny, tak naprawdę tego nie ma poza specjalizacją w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Jednym z elementów, który my wspólnie z OZZL-em widzielibyśmy jako fundamentalny, byłoby wykorzystanie zgromadzonych danych do tego, aby tworzyć normę zatrudnienia, obłożenia, obsady, czasu na wizytę pacjenta i godzin pracy. Są badania, które mówią, że po 16 godzinie pracy ciągiem wzrasta ryzyko popełnienia błędu diagnostycznego, medycznego, ale dochodzi do sytuacji też banalnych, bo z pozoru banalnych oczywiście, typu tępe urazy czy zakłucia, a lekarz, który po nieprzespanych 24 godzinach wraca do domu, rano ma o 50% większą szansę czy ryzyko uczestniczenia w kolizji drogowej. Po 24 godzinach
osoba, która nie śpi, zachowuje się na poziomie osoby, która ma między 0,5 a 1 promil alkoholu we krwi. Natomiast u nas jest dość nagminny ten system i dyżurowania 24 godziny na dobę. Oczywiście wiadomo, że dyżurowi nierówny pomiędzy ośrodkami, pomiędzy danymi dniami tygodnia w tym samym ośrodku. Ja mam 2 małych dzieci, mi się zdarzyło nawet może raz, może 2 lepiej wyspać w pracy niż w domu. Zwłaszcza jak dzieciaki były chore, no taka jest praktyka niestety. Pytanie też, co właśnie z takim lekarzem, który po nieprzespanej nocy w domu, bo dzieciaki chore, idzie do pracy i jest na dyżurze 24 godziny. My nie myślimy o tym i to jest powrót do tej dehumanizacji, o której my rozmawialiśmy. Że społeczne oczekiwanie jest takie, że lekarz nie śpi, nie je, nie wychodzi do toalety w czasie pracy, bo na forach nawet naszych są często komentarze, co dany lekarz usłyszał, wychodząc po paru godzinach przyjmowania pacjentów ciągiem do toalety czy po łyk wody. Chyba tyle. Ja myślę, że takie podobne komentarze obserwuje czy słyszy Gilbert i środowisko pielęgniarek i pielęgniarzy, kiedy w biegu musicie kończyć kanapkę albo nawet jej nie rozpocząć, bo słyszymy w tle, no my płacimy na was podatki, prawda, i takie inne rzeczy. I ja nie chcę, żebyś się tutaj z nami dzielił wszelkiego rodzaju tego typu historiami, bo pewnie słyszałeś ich mnóstwo, ale no właśnie tu pan doktor też powiedział o tych normach zatrudnienia, o tych kwestiach systemowych. No jak sobie z tym poradzić? No bo wiemy, że kadry medycznej mamy coraz mniej i pomimo, że coraz więcej bardzo chętnie młodzi adepci tych kierunków medycznych idą w tym kierunku, no ale to nadal jest niewiele. Jakbyś mógł się odnieść tylko do tego, a za chwilkę skieruję do was pytania, jakie już są od naszych widzów i słuchaczy. Okej. Znaczy tak, jeśli chodzi o normy zatrudnienia, teoretycznie są, praktycznie mało kto ich przestrzega. Co najlepsze, są one liczone jako etaty na łóżko pacjenta, cokolwiek by to miało znaczyć. Oznacza to, że można mieć zatrudnionych 20 osób na przykład, powiedzmy na 10 łóżek w idealnym świecie. Natomiast nikt nie weryfikuje tego, jak te osoby będą rozmieszczone po dyżurach. Czy na przykład na dyżurze będą 2 pielęgniarki na tych 20 łóżek, czy może pielęgniarek będzie 4, bo to zależy od tego, jak zostanie ułożony grafik. W związku z tym ciężko oczekiwać, żeby system liczenia norm zatrudnienia funkcjonował dobrze. I tak, zdecydowanie dane, które mogą zostać pozyskane dzięki takiemu rejestrowi, jak najbardziej mogą posłużyć wyznaczaniu takich norm i wydaje się to znakomitym pomysłem. I tak, anestezjologia jest przykładem tego, gdzie takie normy udało się wprowadzić. No i cóż, no, powinna być wzorem dla innych dziedzin, natomiast ze względu na ogromne deficyty kadr na razie nie jest to możliwe i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie, bo system będzie coraz bardziej obłożony pacjentami, zwłaszcza w obecnej sytuacji migracyjnej i tej sytuacji migracyjnej, która będzie w perspektywie paru lat, a niestety medyków liczba się nie zwiększa, wręcz przeciwnie. To ja zadam szybko pytanie, zanim przejdę do tej części zaplanowanej. To czy to był jeden z powodów, dla których wybrałeś specjalizację z anestezjologii intensywnej terapii z racji takiej, że to jest bardziej uporządkowane? Bądź szczery i odpowiedz nam na to pytanie. To było tak, że ja poszedłem na intensywną terapię, dlatego że wydawała mi się najbardziej, jakby to nazwać, dynamiczna. I z tego względu wybrałem akurat ten kierunek. Natomiast w tym momencie już od paru dobrych lat
przeszedłem do zupełnie innej dziedziny i specjalizacja trochę mi została, natomiast ja w tym momencie pracuję w podstawowej opiece zdrowotnej i tam się realizuję, bo uważam, że podstawowa opieka zdrowotna jest bardzo niedocenianym aspektem, który pozwala bardzo mocno rozwijać kompetencje pielęgniarek, więc tam się obecnie realizuję. Natomiast czy dlatego, że była bardziej uporządkowana? Chyba nie do końca. Bardziej dlatego, że gdzieś jako młody pielęgniarz po prostu chciałem iść tam, gdzie jest bardzo dynamicznie. Panie doktorze, na początku naszej dyskusji pojawił się komentarz od naszego widza, którego zacytuję. Pan Adam Gbiorczyk, którego pozdrawiam bardzo ciepło, napisał taki komentarz. Świetny temat, szczególnie na czasie w kontekście zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Jak ten komentarz pasuje do dzisiejszego tematu i w jaki sposób przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie mógłby się do tego właśnie odnieść? Chyba najtrudniejsze zadanie chyba dostałem. Tak. Zaostrzenia prawa aborcyjnego. Tam jest kwestia przesłanek dopuszczalności przerywania ciąży. Jeżeli chodzi w tej chwili o tą zmianę, wydaje mi się, że ona wprost nie da się powiązać z systemem no-fault. Myślę, że nie taka jest intencja, jeżeli chodzi o te przepisy. Dlaczego ten komentarz dodałem? Bo staramy się pokazywać wszystko to, co nasi widzowie i słuchacze do nas piszą, czy na co zwracają uwagę i dziękuję panu, że pan to w taki sposób napisał. Nie mam takiej wiedzy, czy nie mam takiego doświadczenia, żeby mógł to bezpośrednio ze sobą zdarzyć, ale jednak widzę troszeczkę zagrożeń wynikających z tego, że takie, a nie inne prawo mamy. Tak mogę tylko domniemywać, co mógł autor tego pytania czy komentarza mieć na myśli, bo jednak zasłyszane z mediów, z środków masowego przekazu sytuacje, gdzie pacjentki nie otrzymują należytej pomocy, bo strach przed tym zdecydowaniem, to myślę, że to nie tylko kwestie światopoglądu, ale również kwestie prawne. Tak należy to rozumieć? No myślę, że w dużym stopniu jednak tak. Wynikające nawet nie ze strony samych pacjentów, ale raczej tych środowisk, które próbują bardzo agresywnie wpływać na lekarzy, rozsyłając różne informacje do konkretnych szpitali, czy parkując te furgonetki z grafikami przy niektórych szpitalach. Myślę, że w tym kontekście należy na to patrzeć. Przykra kwestia, przykra sprawa, ale pozwoliłem sobie wzruszyć ten kamień, pod którym mnóstwo rzeczy się pewnie kryje, po to, żeby też sprowokować nas wszystkich do rozmowy i dyskusji w tym temacie, co jest również bardzo ważne, żebyśmy biernie nie przechodzili obok pewnych postaw i obok pewnych komentarzy. Pytanie, które napisała pani Mirela do Gilberta, pytanie tobie przede wszystkim teraz jest dedykowane. Kiedy pana zdaniem powinien ten temat pojawiać się na studiach pielęgniarskich, początek, końcowe semestry i w ramach jakiego przedmiotu, czy to będzie na przykład prawo medyczne? I pozwoli pani Mirelo, że to pytanie samo zadam do pana doktora jako rekomendacja dla studiów Wydziału Lekarskiego. To może Gilbert. Dobrze. Tak, myślę, że przede wszystkim studia magisterskie są miejscem, gdzie powinno być to przedstawiane w sposób jak najbardziej kompleksowy i także od strony tego, jak to wprowadzać. Ponadto także powinno być przedstawione, jak to działa w innych państwach. Wydaje mi się, że studia magisterskie, na przykład zarządzanie w pielęgniarstwie, na przykład prawo medyczne, wydają się takimi przedmiotami, gdzie te tematy powinny być. Natomiast wydaje mi się, że chociaż zalążek i pewne dotknięcie tematu powinno być już na studiach licencjackich, tak żeby wchodząc do systemu mieć pewną wiedzę o tym, jak ten system działa i licząc, że w perspektywie najbliższych miesięcy tudzież lat uda się wprowadzić
proponowaną przez Naczelną i Okręgowe Izby Lekarskie ustawę w tym kształcie, to wiedzieć, na co ma się przygotować student, kiedy będzie szedł do pracy i w jakiej kulturze będzie pracował. Więc wydaje mi się, że takie podstawowe liźnięcie tematu już na studiach licencjackich, natomiast bardzo konkretne, szerokie omówienie na studiach magisterskich. Bardzo dziękuję Tobie za to spostrzeżenie. Aż chciałoby się tu coś dodać do tych studiów magisterskich, ale to może innym razem. Panie doktorze, to może jakby Pan dodał jakby swoje zdanie na ten temat z punktu widzenia studiów Wydziału Lekarskiego czy lekarsko-dentystycznego, stomatologicznego, jak według Pana, czy na początku, czy w środku, czy na końcu tego kształcenia przeddyplomowego? Myślę, że realnie najlepiej byłoby to zrobić wtedy, kiedy zaczynają się zajęcia kliniczne lub już jest pewien background kliniczny, czyli 3. rok może być odrobinę za wcześnie, ale myślę, że 4. rok, kiedy jest już się po propedeutyce internej, zaczyna się farmakologia. Myślę, że i w ramach zajęć z farmakologii mógłby być taki moduł, czy seminarium, czy wykład dotyczący tego, bo jednak pierwotnie zaczęliśmy tak naprawdę od tego, głównie od zdarzeń niepożądanych leków. Więc myślę, że to element tego typu zajęć plus zajęcia kliniczne po prostu w poszczególnych specjalizacjach, żeby zobaczyć też pewną specyfikę, bo to poszerza wyobraźnię. Lepiej się uczyć na cudzych błędach i na historyjkach, na anegdotkach, a niekoniecznie zawsze z podręcznika, bo to bardziej żywo zapada w pamięć. Rozumiem. Pytanie do Pana, od Pana doktora Tomasza Derkowskiego, który już w tym momencie do Pana wędruje. Co mogą zrobić zwykli lekarze, aby wzmocnić działania Izby Lekarskiej w procesie wprowadzenia systemu no-faul? To jest pytanie tak naprawdę o czas, możliwości czasowe chyba w największym stopniu. Jutro będzie chyba komisja sejmowa rano zajmowała się projektem poprawek do ustawy o jakości, które były zgłoszone dzisiaj na posiedzeniu plenarnym. Myślę, że warto edukować. Znaczy my nastawiamy się głównie na mrówczą pracę, to znaczy na rozmowę z pacjentami, na pokazywanie korzyści z tego zdarzenia. Myślę, że warto porozmawiać z najbliższą rodziną, ze swoimi pacjentami, jeżeli mamy na to tylko czas, zagadnąć, jak oni postrzegają takie rozwiązanie, podyskutować z nimi. Myślę, że na fali poparcia społecznego to będzie projekt, który niezależnie od opcji politycznej na którymś etapie powinien zacząć się opłacać rządzącym do wprowadzenia. Niezależnie od ich przekonań, bo jesteśmy wyborcami wszyscy, więc jeżeli coś ma bardzo szerokie poparcie społeczne, to myślę, że powinno być elementem rzeczywistości prawnej również. Zwłaszcza, że w tym roku mamy również wybory. Ostatnio dowiedziałem się o takim, wspomniała jedna z pań, która uczestniczyła w tym samym wydarzeniu co ja, powiedziała, że mamy do dyspozycji 2 karty w obecnych czasach, jedna karta do bankomatu, a druga karta wyborcza, więc może warto korzystać tak samo często z karty wyborczej, jak tej do bankomatu i to zostawiam już bez komentarza, żebyśmy w tę politykę nie wchodzili za bardzo. Drodzy Państwo, kilka minut jeszcze nasi goście będą, ale też nie chcemy za dużo czasu zajmować, bo panowie mieli bardzo długi dzisiaj dzień zawodowy, obfitował wiele aktywności, więc proszę jeszcze skorzystać z tych kilku chwil, zadać pytanie, czy ewentualnie skomentować te nasze dzisiejsze spotkanie i pan tutaj Paweł Brożyna, którego pozdrawiam, jest z nami bardzo regularnie, napisał taki komentarz. Ja na kursach pierwszej pomocy w trakcie wolnej pogadanki, przerwy zdarza mi się mówić o no-fall. W takim kontekście mówię wtedy, że medyk z założenia nie idzie do pracy z myślą, że dzisiaj kogoś zabije. No, ja myślę, że w ogóle byłoby dobrze, żebyśmy patrzyli na to, że jak medycy do tej pracy swojej chodzą, czy w ogóle każdy zawód, no to z założenia chcielibyśmy, żeby wszyscy wiedzieli, że tę robotę chcemy wykonać jak najlepiej potrafimy. Ale czy zawsze nam się to, panie doktorze, tak udaje, kiedy no właśnie trochę i zmęczenie, i trochę frustracja na system, i trochę no właśnie doświadczenia systemowe i polityczne, jak sobie z tym radzić w takich momentach?
Tak, ja myślę, że to jest problem, który raczej pojawia się w momencie wyjścia ze szpitala czy przychodni. Taki powrót retrospektywny, czy na pewno wszystko było zrobione dobrze, czy na pewno wszystko zostało właściwie rozpisane, dokumentacja, zlecone leki, przekazany dyżur, przygotowane badania, przygotowany pacjent. Przy tym wszystkim są jeszcze inne dodatkowe aktywności typu prace naukowe, które też zależą od specyfiki ośrodka, jak dużo jest położony na to nacisk. Ale myślę, że musimy też pamiętać o tym, żeby dbać o siebie. W Izbie Lekarskiej w Warszawie, ale i w Naczelnej Izbie Lekarskiej, w innych izbach okręgowych w większości przynajmniej działają pełnomocnicy do spraw zdrowia, lekarze i lekarze dentystów, mamy grupę Balinta, mamy pomoc psychologiczną dla lekarzy, którzy zmagają się z problemem wypalenia zawodowego, więc myślę, że to jest też inne z kolei niż non-disclosure, czyli nieujawnianie tych zdarzeń niepożądanych, inny temat tabu, który też pokutuje, ale to też chyba zaczyna się bardzo powoli zmieniać w tą stronę, że pojawia się takie poczucie odpowiedzialności też za swoje zdrowie i dostrzeganie tego elementu, że od naszego zdrowia i samopoczucia zależy i performance, i to, czy są popełniane błędy, i po prostu komunikacja, empatia, jakość usług, jeżeli można tak powiedzieć, choć nie przepadam za tym określeniem. A czy w środowisku pielęgniarskim, Gilbert, z racji wymiany pokoleń, wspomniałeś chwilę temu o tych najstarszych pracownikach czy pracownicach w systemie ochrony zdrowia, które kształciły się kiedyś troszeczkę na innych standardach, troszeczkę z innym podejściem. Czy teraz będzie nam łatwiej pewne rzeczy wprowadzać, kiedy ta wymiana pokoleniowa następuje? Będzie nam łatwiej ten mur rozwalać niekoniecznie własną głową, ale może dzięki narzędziom, jakim jest rozmowa, negocjacja, komunikacja? Czy jeszcze nie ten czas na jakieś takie gruntowne zmiany? Wydaje mi się, że na szczęście gruntowne zmiany się już dzieją. Gdzieś zarówno w świadomości, jak i także w samych zespołach terapeutycznych. I nie jestem przekonany, czy to koniecznie powodem jest ta przemiana pokoleniowa, ponieważ spotkałem się wielokrotnie z bardzo doświadczonymi koleżankami, które podchodzą w sposób bardzo nowoczesny do wykonywania swojego zawodu, a z drugiej strony spotkałem się też z młodymi koleżankami i kolegami, którzy bardzo defensywnie podchodzą do robienia pielęgniarstwa, więc chyba bym nie chciał aż tak tego przepisywać do wieku, natomiast wydaje mi się, że trochę zmieniła się kultura współpracy między zawodami i to, co wspomniałem, troszeczkę ta hierarchia, nazwijmy, archaiczna się wypłaszcza, co jest dla wszystkich dobre, bo wydaje mi się, że to, że w zespołach mówi się do siebie na ty, to, że patrzy się na pacjenta jako na naszego wspólnego pacjenta, a także to, że wzajemnie się gdzieś tam kontrolujemy w sposób pozytywny, a nie doszukując się swoich błędów, samo to buduje zespół i samo to pozwala gdzieś tam ograniczać te błędy i sprawiać, że jest ich mniej. I tak samo wprost wynika to z badań, które są publikowane, dotyczące współpracy w zespole terapeutycznym i wpływu jakości tej współpracy na bezpieczeństwo pacjenta. Zdecydowanie w zespołach, które są dobrze zorganizowane i czują się całością, pacjent jest zdecydowanie bezpieczniejszy, błędów pojawia się mniej, także przez brak tych konfliktów, czy kompetencyjnych, czy osobowościowych. Więc wydaje mi się, że będzie coraz lepiej. Oczywiście dużo pracy przed nami, bo umówmy się, przez bardzo długi czas wyglądało to zupełnie w inny sposób. Natomiast myślę, że w tym momencie nie ma już osób, przynajmniej nie ma takich, które mówią głośno o tym, że nazwijmy to nowoczesne podejście do komunikacji w zespołach terapeutycznych jest złe.
I wydaje mi się, że to jest ogromne osiągnięcie wszystkich nas i także tego, czego już teraz uczymy się na uczelniach, bo chociażby Uniwersytet Jagielloński wprowadził przedmioty, na których studenci lekarskiego i chociażby pielęgniarstwa uczą się razem i mają zajęcia razem. Już samo to buduje gdzieś współpracę na bardzo wczesnym etapie i moim zdaniem ma to możliwość naprawdę ogromnych korzyści. Cieszę się bardzo. Gilbert, zanim pokażesz nam jakąś książkę, literaturę do rekomendacji na zakończenie naszego spotkania, bo pan doktor już to w sumie zrobił, raz jeszcze polecamy Państwu książkę, która została przez naszego gościa dzisiaj zarekomendowana. Chyba że ma pan coś jeszcze do rekomendacji, panie doktorze, to bardzo proszę. Będzie mi niezmiernie miło. Czy jest coś jeszcze, na co chciałby pan zwrócić naszą uwagę? Ja myślę, że te linki do artykułu przede wszystkim z 2019 roku z Gazety Lekarskiej, one są merytoryczne, więc gdyby ktoś poszukiwał inspiracji do tego, po jakich zagadnieniach szukać i co jest istotne, to myślę, że jest to najlepsze i najwygodniejsze źródło do eksploracji. Tak jest. Cieszę się bardzo. Gilbert, a z twojej strony jaka rekomendacja i będziemy podsumować nasze spotkanie? Dobrze. Ja pozwolę sobie zaprezentować książkę, która już z tego co wiem się także pojawiała, natomiast w kontekście właśnie między innymi nowoczesnego pielęgniarstwa i w kontekście zespołów do spraw dostępów naczyniowych jest pozycją moim zdaniem obowiązkową. To tutaj pokażę w ten sposób. Mam nadzieję, że widać całkiem dobrze. Autorstwa między innymi Maćka Latosa, między innymi Konrada. Dostępy naczyniowe w praktyce klinicznej. Wydaje mi się, że jest to pozycja konieczna do przeczytania, do lektury, bo pozwala to właśnie na to, aby sensownie i merytorycznie podsumować ten temat i nauczyć się rzeczy, na które zazwyczaj nie mamy czasu, więc bardzo serdecznie polecam. Coś tam wróciło, proszę wybaczyć. Halo, halo? Słyszymy się? Słyszymy się? Tak, słyszymy się. Coś nas wyrzuciło, przepraszam bardzo. Okej. Dobrze, skończyliśmy na twojej rekomendacji. Tak jest. Tak, dziękuję bardzo. Dobrze, panowie, to ja bym bardzo prosił, żebyśmy może podsumowali nasze dzisiejsze spotkanie i aż się prosi, żeby wykorzystać jeszcze jeden cytat, który pan doktor zawarł w swoich publikacjach i pozwoli pan, panie doktorze, że no ja go wykorzystam. Pan napisał takie słowa, albo przytoczył pan słowa pewnego autora. Kto chce ulepszać cały świat, by było w nim jak w niebie, niech skupi się nad świata centrum, niech zacznie sam od siebie. To teraz proszę to skomentować i podsumować dzisiejsze nasze spotkanie. Myślę, że mamy dużą odpowiedzialność społeczną, jeżeli chodzi o pokazanie korzyści wynikających z systemu no fault, ale to jest też taki moment, kiedy my musimy pociągnąć tą sprawę w dużo większym stopniu chyba niż rządzący w sensie narracji. Mam wrażenie, że przez rząd jest to bardzo upraszczane i spychane na dalszy plan i przypychane kolanem. Myślę, że dość istotne będzie to, żeby uczyć się samych siebie i komunikacji, i transparentności, kultury bezpieczeństwa, sprawiedliwego traktowania, kultury jakości, bo tak naprawdę głównie o tym rozmawiamy i tego się staramy uczyć, będziemy starali się uczyć z lotnictwa, z kultury lotniczej. I musimy dążyć do tego, aby być jak najlepsi i też jak najbardziej dbać o siebie, nie zgadzać się na byle jakość. To są te zmiany, które mogą wyjść z nas lub mogą być inspirowane przez nas. I myślę, że w tym duchu należy na to patrzeć, że my też w naszym mikrokosmosie my ponosimy odpowiedzialność za nasze najbliższe otoczenie. Piękny cytat i piękne podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, za które uprzejmie panu dziękuję. A jak podsumuje nasze spotkanie dzisiejsze Gilbert?
Podsumuję je tak, że w idealnym świecie, jeśli propozycja stworzona przez samorząd lekarski wejdzie w życie, to bezpieczeństwo pacjentów się bardzo poprawi, a także kultura naszej współpracy w zespołach terapeutycznych także będzie się polepszała z racji tego, że im mniej presji zewnętrznej, tym lepiej wewnątrz zespołów. I o ile czeka nas bardzo żmudna praca właśnie między innymi w tym, żeby przekonać opinię publiczną, że nie staramy się wybielać i pozbawić odpowiedzialności za naszą pracę, o tyle wydaje mi się, że jeśli przyłożymy się do tego i każdy z nas w trakcie swojej pracy będzie gdzieś rozmawiał o tym z pacjentami, wiadomo, w natłoku obowiązków jest to ciężkie, natomiast myślę, że czasami się da, to jeśli każdy przyjmie tą odpowiedzialność za mówienie o tym rozwiązaniu i zacznie się to gdzieś ucierać w świadomości społecznej, to mamy szansę właśnie na to, żeby naciskać polityków w sposób skuteczny. A umówmy się, niestety bez polityki nie da się wprowadzać zmian legislacyjnych. Natomiast ja bardzo mocno wierzę w ten projekt i go bardzo mocno wspieram i trzymam kciuki za to, żeby się to udało. Natomiast pamiętajmy, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność i musimy dbać o to, żeby to się udało, a nie tylko liczyć na to, że osoby decyzyjne wezmą to na swoje barki. Drodzy Państwo, trzymamy kciuki za całą akcję. Zaglądajcie na strony internetowe Okręgowej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej. Udostępniajcie posty, które pojawiają się w mediach społecznościowych wspomnianych przeze mnie instytucjach. Wspierajcie to działanie, podajcie dalej ten content, te informacje i rozmawiajcie, drodzy Państwo, z rodzinami, z przyjaciółmi na ten temat, szczególnie z osobami, które nie są związane z medycyną, nie są związane z interesującymi nas bezpośrednio medykami tematami, ale pomagajcie nam edukować naszych pacjentów, żeby nam w przyszłości pracowało się lepiej i o to ze swojej strony bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, dziękuję wszystkim widzom i słuchaczom, dziękujemy za miłe komentarze. Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego napisało, bardzo dziękujemy za bardzo ważny temat, podpisujemy się pod nim. No Fall, No Entelife i PTPR i Naczelna Izba Lekarska i Okręgowa Rada Lekarska to są te hasztagi, które naprawdę warto w najbliższym czasie kopiować i podawać dalej, a ja tylko przypomnę, drodzy Państwo, że naszymi gośćmi dzisiaj był pan dr Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Dziękuję panie doktorze za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję, kłaniam się. Dziękuję serdecznie i był z nami Gilbert Kolbe, nasz człowiek, magister pielęgniarstwa, specjalista intensywnego i anestezjologicznego pielęgniarstwa. Dziękuję Tobie, Gilbert, że znalazłeś dla nas dzisiaj czas. Jestem Wam, panowie, bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się w Entelife. Bardzo dziękujemy. Serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, to był 87. odcinek Nurdist Triggered Live. Było mi niezmiernie miło z Państwem się spotkać. Już niebawem kolejna propozycja kolejnego odcinka, a tymczasem kłaniam się nisko, serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego, dobrej nocy.